Dzień dobry, zmierzamy na lotnisko i chciałem Wam pokazać, jak ogarniam parkingi, gdzie zostawiam samochód, jak gdzieś wyjeżdżam. Otóż w Katowicach przy rondzie z BP skręcacie na rondzie w lewo i jedziecie taką dróżką, gdzie w zasadzie przy każdej posesji jest parking. Jest tego tu mnóstwo. Na internecie, jak sobie wejdziecie na Google Maps, to właśnie przy tej drodze w zasadzie każda posesja ma, moment, bo szukam już swojego parkingu, ma właśnie parking. No to co, zostawiamy auto i transferem bezpłatnym oczywiście pędzimy na lotnisko. Gdzie znowu? No gdzie? Do ciepłego miejsca, a jak? Jak to u mnie bywa? Dobra. Zobaczmy, co tu mamy. Do ciepłego miejsca lecimy. Do Czarnogóry, a dokładnie na lotnisko do Podgoricy. I później będziemy ogarniać dalsze tematy. Zapraszam do oglądania. Jeszcze mi się nie trafiło nigdy, by do kontroli bezpieczeństwa nie było w zasadzie nikogo. Nie ma żadnej kolejki. Niezbyt Wam mogę filmować, ale zobaczcie, tak to wygląda w Katowicach. Nie ma w zasadzie nikogo. Niespodzianka. Takie niespodzianki to ja lubię. Gdzie ja wylądowałem? Na odludziu? Spokojnie. To druga część. Parking w Podgoricy. Witam w Czarnogórze. Już jestem po przejęciu furki, ponieważ będziemy się poruszać samochodem. Trochę takie poobijane autko, no ale to Wam jeszcze później wszystko powiem. Szybka informacja, jak wylądujecie w Podgoricy, nie ma możliwości przejechania autobusem na przykład do centrum, żeby gdzieś dalej się dostawać. Pytałem na informacji, to słuchajcie, na informacji od razu Was na taksówkę. Tam jest taka taksówka, do tego 15 euro do centrum. To chyba jest normalna cena. Można iść z buta, z tego co czytałem, pieszo na dworzec kolejowy i dopiero tam się udawać albo do Podgoricy, albo gdzieś tam w część tą nadbrzeżną. Natomiast my wybieramy samochód, no i udajemy się do dosyć fajnego miejsca, a to już zobaczycie za chwilę.
minut od lotniska docieramy do wodospadu Niagara. Nie pomyliłem się. W Czarnogórze właśnie również jest Niagara. Póki co na początek nie rozpieszczają. I teraz taka niespodzianka przede mną. O co, kaman? Komuś coś spadło? No nie rozpieszczają póki co. Może będzie później lepiej. W zasadzie od lotniska jedziemy cały czas wzdłuż torów. Droga w zasadzie graniczy z torami. I tą dróżką jedziemy do miejscowości Bar. No i dojechaliśmy w końcu do Velka plaża. Piasek. Myślę, że nie ma takiego zaludnienia. Owszem, jest dużo ludzi, ale tutaj spokojnie możecie sobie znaleźć miejsce. Tak to wygląda. Jechaliśmy tutaj ponad 2,5 godziny. Dużo korków. Przez te miasta naprawdę zatłoczone. Więc to nie jest tak, że wysiądziecie z samolotu, wsiądziecie w samochód i już się przejedzie. Więc przypomniałem sobie, co to korki. I trzeba jeszcze za tunel zapłacić 2,50 €. Można płacić kartą. Wszystko na to wskazuje, że zostaniemy tutaj na 1 bądź 2 doby. Jest ogromna ta plaża. Są toalety, są prysznice. A już Wam pokażę, jak ta plaża się nazywa i będziemy szukać Europa Beach. A gdzie my mamy auto? Moment. Popatrzcie. Ten las to parking. Fajna akcja. Plaża jest za darmo. Parking, to co widzicie, jest za darmo. No więc tak całkiem przyjemnie póki co
Ładny zapach. No fajnie. Takie bungalowy można sobie wynająć. Na jedną dobę to jest 120 euro. W cenie jest śniadanie, no i 2 leżaki. 2 leżaki z parasolem oczywiście na plaży. I tu popatrzcie, z tego wejścia na plażę przechodzicie, oj, jesteście. To w zasadzie jest kemping, tam gdzie te bungalowy. Wiecie co, przypomina mi to nasze polskie morze, sosnowy las, ten zapach tych igieł. To właśnie budzi moje wspomnienia z dzieciństwa w zasadzie, ale też kemping oraz zawsze były blisko te plaże. No jakoś tak to wyglądało. Teraz wszędzie, gdzie było można, pobudowali apartamenty. Jakoś ten klimat się skończył, no i wiadomo, tutaj jak przyjeżdżacie jest, można powiedzieć, gwarantowana pogoda. No u nas to tak, wiecie jak to jest. Ale klimacik na pewno jest tu taki niepowtarzalny. Takie łóżeczko kosztuje 30 euro. Leżaki zaś do 4. strefy 14 euro, a powyżej 4. strefy, czyli 4. rzędu 12 euro. Moi drodzy, będę się z Wami żegnał w tym odcinku. Jest już kolejny dzień, ale wczoraj utknęliśmy w gigantycznym korku. Ale to Wam jeszcze opowiem w następnych odcinkach, jak to tu wygląda. Ledwo co wstałem, ale w tym odcinku bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.